Cześć! Cześć! Właśnie żegnamy się z Jeziorem Czorsztyńskim, z Niedzicą tutaj i teraz kierujemy się do Zakopanego. Na nasz następny postój wybraliśmy kemping pod Krokwią. Wczoraj udało nam się tam dodzwonić, nie było żadnych problemów. Pani powiedziała, że nie musimy rezerwować, bo nie ma dużego obłożenia, więc po prostu teraz jedziemy bezpośrednio tam. Mamy ile? Godzinkę jazdy. Godzinkę jazdy, dokładnie. Tak. 44 km. Tak, i mamy nadzieję, że nie będzie korków. Wjechaliśmy już do Zakopanego, jesteśmy aktualnie przy dworcu głównym i zostało nam jakieś 2,5 km do naszego kempingu, gdzie spędzimy najbliższe 3 dni. Jesteśmy ciekawi, jak będzie, ponieważ zapowiada się piękna pogoda na ten weekend i na pewno chcemy wybrać się w górki, ale jak widzieliśmy po zdjęciach, to ilość osób jest przerażająca. Jest piątek, godzina 1, jest naprawdę mnóstwo ludzi wszędzie. Już to widać teraz. Będą tłumy. Ostatni weekend wakacji. Tak, spodziewamy się dużych tłumów dzisiaj, a zostało nam 400 metrów do kempingu. A przed nami Wielka Krokiew. A my skręcamy tutaj w prawo. Z głównej drogi w prawo. I tu w lewo gdzieś zaraz. Już widać tutaj kemping pod Krokwią. Jest szyld. Witamy. Idziemy na recepcję. Wyskoczymy, załatwimy wszystkie formalności i będziemy szukać parcelki dla nas. Sytuacja wygląda tak, że już jesteśmy na miejscu, które sobie wybraliśmy. Zaraz będziemy się rozkładać. Jeżeli chodzi o koszt, to za cały pobyt tutaj na 3 doby zapłaciliśmy 380 zł, w tym jeszcze Bartek sobie dokupił izotonik w recepcji. Jeżeli chodzi o ceny, no to 2 razy po 25 zł za osobę, do tego raz prąd 40 i za busa 30, a ze względu na to, że właśnie na 3 doby, no to taki jest koszt. Oczywiście zostawiliśmy najpierw autko przy recepcji i poszliśmy się przejść po całym tutaj kempingu, żeby wybrać miejsce i uznaliśmy, że to będzie dla nas idealne. My się rozpakujemy i idziemy na miasto coś zjeść, bo musimy zjeść obiadek, a później nagramy Wam cały kemping, jak wygląda. Bardzo blisko od kempingu mamy do Tatrzańskiego Baru Mlecznego. Kiedyś już tutaj byliśmy i bardzo nam tutaj smakowała zupka i pierogi, więc teraz też idziemy zjeść tutaj obiad. Tutaj tak wygląda cały bar mleczny. Tutaj mamy rachuneczek, Tatrzański Bar Mleczny, za który zapłaciliśmy 93 zł. Zamówiliśmy sobie 2 zupki pomidorowe, kiedyś nam bardzo smakowały, więc ponownie ten sam wybór. Zaraz będziemy jeść, a na drugie ja zamówiłam pierogi ruskie, a Bartek pieczeń i tutaj mamy nasz numerek 31 i na drugie trzeba poczekać chwilkę, a zupki dostajemy od razu przy płaceniu rachunku, przy zamawianiu. Jak zawsze pyszna pomidorówka, naprawdę. Często jedliśmy w Zakopanem, w różnych miejscach, tańszych, droższych i czasami te droższe to się chowają w porównaniu do takich tutaj właśnie baru mlecznego zwykłego. Pyszna pomidorówka, no śmiało mogę polecić ten lokal. Zobaczymy jak pieczeń i Twoje pierogi. Po nasze jedzonko. Raczej ja je przyniosłam. Tak, bo tutaj odbiera się osobiście, jesteśmy wyczytywani i musimy sobie przyjść. Moje pierożki jak zwykle wyglądają pysznie. A tu mamy pieczeń. Po obiadku trafiliśmy na najbardziej zatłoczoną ulicę z Zakopanem, czyli standardowo na Krupówki. Troszeczkę sobie pospacerujemy, ale na pewno musimy się skusić na jakieś serki, bo ostatnio niestety w Niedzicy nie były zbyt dobre, więc ktoś mi obiecał, że zabierze mnie tutaj i mam nadzieję, że słowa dotrzyma. Oczywiście jak to my, bardzo szybko zmieniamy plany i teraz zamiast iść na serek, to idziemy tutaj do tej galerii po lewej stronie, tam na samą górę na taras. A Krupówki są naprawdę zatłoczone. Jest mnóstwo ludzi, ale jest piątek, więc to normalny weekend się zaczyna, zwłaszcza, że ma być piękna pogoda. Chodźmy bokiem i wchodzimy do środeczka i pojedziemy na samą górę. Jesteśmy na samej górze, na dachu i od razu tutaj mamy takie piękne widoczki. Kwestia, gdzie siadamy. Są leżaczki i są też krzesełka.
Bartek poszedł coś zamówić, a tutaj mamy widok właśnie na Krupówki, a po tej stronie widzimy dorożki, które czekają na chętne osoby, które chciałyby się przejechać po Zakopanem. Dodatkowo tam właśnie widzimy skocznię, Wielką Krokiew i tutaj oczywiście Giewont po prawej stronie. W taką pogodę jak dzisiaj wszystko pięknie widać. Idzie i Bartek z napojami, a czyli tylko dla siebie. Co przyniosłeś sobie? Dla Ciebie się robi aperolak, Aha, a dla mnie oczywiście wilczy strach. ciemne piwko. A ciemne? Okej. 10%. 10% ma to piwo. Masakra. Zaraz będzie mój aperolek też tutaj stał. Jaki? Wilczy strach. Spróbuj, czy dobre. Ciekawa jestem. Ale ma ładny kolorek. Ile kosztowało? 21 to piwko, a aperol w sumie nawet nie wiem. No, a to jest właśnie mój aperolek, już przyszedł. Pani właśnie nam przyniosła tutaj przed chwilą. I za wszystko zapłaciłeś 57, tak? Za 2 te napoje. A my teraz cieszymy się pięknymi widokami i słońcem. Ostatni weekend wakacji, trochę ludzi zjechało do Zakopanego. No nie ma co dziś się dziwić, zapowiadają super pogodę, jutro upały. Jutro ruszymy w te piękne nasze Tatry. A tutaj mamy właśnie takie widoczki z góralskiego browaru. Pewnie każdy zna. To dosyć popularne miejsce tutaj w galerii na samej górze. Mają regionalny browarek, dobre jedzenie. Jest im iść podruba. Ciekawe, czy coś powie, że go nagrywam. Kurde, trochę się boję, ale cicho. Może przejdę bokiem i wszystko będzie git. Zaraz będzie, nie ma takiego nagrywania. Kurde, tych romów jest więcej. O, wysyp romów. Myślałem, że tylko... Ja myślałam, że jest jedna grupa. No. No i to się, wszyscy to samo śpiewają. No to zrobimy casting. Myślę, że na Krupówkach jest miejsce na jednych wokalistów. Trzeba zrobić casting, Bąbel. Wy nam musicie powiedzieć, którzy Romowie są najlepsi. Idziemy dalej, bo mi prawa autorskie złapie. Choć nie wiadomo, co oni śpiewają. No i się doigrali Romowie. Wyszedł ksiądz do nich, bo 15 msza i kokościowa nie wolno, tak jak sobie grać disco polo. Także się zrobiła afera romsko-katolicka. Będziemy was informować na bieżąco. Ale chyba wszystko poszło pozytywnie, bez rękoczynów.
Chodzi o to, że ten ksiądz już wielokrotnie im zwracał uwagę o to, żeby o 15 nie śpiewali, jak się msza zaczyna. W czasie mszy, żeby nie śpiewali tutaj. A oni się nie posłuchali znowu. Jak te Romowie. Swoimi ścieżkami chodzą. A my idziemy na serki. No idziemy na serki. Są i nasze serki, tak wyglądają. Tu jest dużo więcej żurawienki niż tam w Niedzicy. To jest po pierwsze, a po drugie kupiliśmy je w budce numer 3, tutaj pod Gubałówką i każdy za 5 zł. I jest pełno os. Uciekamy stąd. Niestety, ale serki, które wybraliśmy, nie były zbyt rewelacyjne, wręcz przeciwnie, jedne z gorszych, jakie jedliśmy. Często kupowaliśmy w tej budce i były naprawdę bardzo dobre, a dzisiaj, że nie dość były spieczone, spalone takie, to w ogóle się rozpadały. Jeszcze plus do tego multum os, że w ogóle ciężko było cokolwiek i jakkolwiek zjeść, ze względu na to, że os jest od groma. A teraz idziemy dalej na spacerek. I tutaj mamy główny wjazd do kempingu. Pokażę Wam go w takim dosyć dużym skrócie, ponieważ jest to nasz ostatni dzień tutaj i pogoda jest już bardzo brzydka. A niestety w nocy mocno padało i każdy dostał troszeczkę tutaj dzisiaj w kość. Tu na wstępie mamy recepcję po prawej stronie. Po lewej jest automat z napojami, który możemy sobie tutaj zapłacić w recepcji. Jak widać jest poniedziałek i każdy dzisiaj stąd już ucieka. Tutaj najpierw na lewo mamy pierwsze parcelki, już takie, które możemy sobie tutaj zostawić autko między drzewkami, tak to tutaj wygląda. Niestety, ale wszędzie jest dzisiaj bardzo, bardzo mokro i bardzo dużo ludzi już wczoraj stąd uciekło. Ale tu są takie bardziej zielone parcelki, taka, można powiedzieć, więcej ciszy i spokoju jest w tej części, ponieważ kemping jest podzielony na kilka stref, tak jakby. Tutaj dorzucę zdjęcie mapki. I tu mamy dwie strony, możemy iść w prawo lub w lewo. Najpierw pójdziemy tutaj w prawo, to od razu Wam pokażę sanitariaty, do których niestety, ale cały czas są kolejki. Dużo osób było tutaj przez weekend, że żeby wziąć prysznic, naprawdę trzeba było stać cały czas w kolejce. Tutaj mamy po lewej stronie parcelki. Oczywiście z przyłączeniem do prądu są tutaj budki. W weekend cały ten plac był zastawiony. Natomiast po prawej stronie mamy tutaj zrzut wody, a dodatkowo całą tutaj ekipę osób spod namiotów, którzy właśnie się też zbierają. Niestety wszystko jest mokre i naprawdę ciężko to ogarnąć. Dodatkowo tu na kempingu mamy właśnie domki do wynajęcia. Nie wiem w jakiej cenie, nie interesowaliśmy się tym. Tu wyrzucamy śmieci. Natomiast przed nami znajdują się sanitariaty, gdzie damskich łazienek jest 3 plus 3 pod prysznicami i chyba 5 pryszniców. Nie wiem, czy uda mi się je nagrać. Tak jak mówię, cały czas są tutaj ludzie. Tak tylko rzucimy okiem. Tak wyglądają te prysznice. I tu są kolejne. Niestety ich jakość ma wiele do życzenia. A po drugiej stronie mamy właśnie tutaj już wszędzie parcelki. A tu również wejście do toalet, gdzie są właśnie tylko 3 i tutaj cały czas jest kolejka, naprawdę. Nie ma możliwości, żeby tu przyjść bez kolejki. A tu jest taka mała kuchnia. I dodatkowo właśnie tutaj mamy miejsce również, żeby pozmywać naczynia. I wygląda to w ten sposób. Według mnie ten zlew jest bardzo niefunkcjonalny. Strasznie niewygodnie tam było. I tu na całym tym placu właśnie można rozbić sobie autko swoje lub namiot. Jeżeli chodzi o przydział miejsc, to nie są tu wydzielone parcelki w większości, tam w kilku miejscach tylko, ale głównie mamy tutaj właśnie taki duży plac, gdzie każdy staje po prostu jak chce i gdzie chce, nikt tego nie kontroluje, nie ustawia. Każdy może wybrać sobie swoje miejsce, ale pokażę Wam jeszcze te parcelki, które są tu przy tej pierwszej alejce i one właśnie są oddzielone krzaczkami. Zastanawialiśmy się, czy tam nie stanąć, jak przyjechaliśmy,
ale niestety według nas one są bardzo wąskie i po rozłożeniu autka, markizy, tam nie byłoby w ogóle żadnej przestrzeni, jedyne co widzielibyśmy to krzaki, ale zaraz Wam to pokażę. A tu jest strona męska sanitariatów, tam nie będziemy wchodzić naturalnie, ale wygląda ona bardzo podobnie jak damska. No, jeżeli chodzi o jakość, no to tak jak mówię, w porównaniu z innymi to jest bardzo średnio, ale głównym atutem tego kempingu jest właśnie jego lokalizacja, ze względu na to, że jest bardzo blisko całego centrum Zakopanego, więc to jest duży plus. A tutaj właśnie przechodząc na wprost, mamy przy tej głównej alejce asfaltowej takie parcelki. Jedne są większe, drugie są mniejsze. No, na przykład ta według mnie jest bardzo wąska. I tutaj widzimy, że stoi sobie busik i nie ma zbyt wiele miejsca po żadnej stronie. Także w ten sposób prezentuje się ten kemping. No tak jak już mówiłam, w nocy była burza, a tutaj po każdej stronie właśnie jest miejsce. Tu jeszcze na autka, tutaj oczywiście nasze stoi z przodu. Po lewej stronie jest miejsce na ognisko, gdzie można sobie tutaj właśnie spędzić czas. Ławeczki, także fajna alternatywa. No i tam poniżej już oczywiście też miejsca na namioty, na autka. Także tak to wygląda.